Dobra, dzień zaczynamy od kawy. Dawid, nie wypinaj się. Zaczynamy zaraz trening. Dawid był właśnie się wykąpać w morzu. Ale masz urąbane klapki. Dzisiaj spaliśmy z takim widokiem tutaj. Także zarąbiście. Jesteśmy już w okolicach Rzymu. Jesteśmy w okolicach czy w Rzymie? Nie, to są jakieś Okolice Rzymu, no, wybrzeża Rzymu. Zjemy, poćwiczymy i idziemy zwiedzać. Zaczynamy trening. Jeszcze guma do tego. Jest tam szczeka. Zobaczymy. Nowe spodenki. Też będą w kolekcji do sprzedaży, jakby co. Tylko jeszcze właśnie dostaję bardzo dużo zapytań w sprawie sklepu i tak dalej. Wszystko już mam. Po prostu jest wszystko gotowe. Znaczy nie gotowe. Jeszcze właśnie są końcówki przygotowań sklepu internetowego. Także jeszcze chwilkę musicie poczekać. Nie wiem, nie chcę mówić, bo nie wiem ile maksymalnie to potrwa, ale to już po prostu są szczegóły. Jak już będą, od razu powiem wszystko co i jak. Także zobaczycie na kanale. Dobra, zaczynamy trening. Na śniadanko płatki owsiane z nurlow kokosowym. Petarda są. I kaweczka z kafeterki, pyk. Inne życie. No. O, mistrzostwo. Wjeżdża pięknie, nie? Jak w ogóle jest tu koło nas taki gościu, który tutaj mieszka, bo go pytaliśmy. On mówi, że tu mieszka, bo w Rzymie jest drogo i sobie mieszka tu w kamperze. Ale mi płatek się przyczepił. Wszystko się go pytamy, co jak się robi w tym kamperze. Mi tam, wiadomo, właściciel mi tłumaczył, co jak się robi, ale oczywiście zapomniałem prawie wszystko. Nic nowego. Wiecie, ja byłem w takim szoku, że biorę już tego kampera, byłem tak podjarany, że tak wiecie, tłumaczył, ja tam mało w ogóle słuchałem. Już się nie mogłem doczekać, aż ruszę w podróż. No i teraz gościu przychodzi i nas w sumie uczy wszystkiego, co mamy włączać, jak robić i tak dalej. Dobrze, przydał się. A tak w ogóle to na Park4Night aplikacji był namalowany tutaj właśnie ten jego kamper. Czyli on tu już musi ładnie długo stać. Szczerze mówiąc. Naprawdę długo. Dojechaliśmy do Rzymu, jesteśmy właśnie pod termami Caracali, ale tam nie będziemy wchodzić. Chciałem wam pokazać, że tutaj właśnie na Park4Night można darmowy parking znaleźć. Bezprzypałowy totalnie. Podobno bez problemu policja nie daje mandatów. Bierzemy teraz 2 hulajnogi, jedziemy pod Koloseum, no i tam rozpocznę opowiadanie o Rzymie. Bardzo się cieszę, że znowu tu jestem. Jestem tutaj już w sumie 3. raz, ale poprzednie 2 razy za każdym razem jak byłem było fajnie, także myślę, że dzisiaj też będzie. Siema, witam we Włoszech, dokładnie w Rzymie, czyli stolicy, największym mieście. Miasto to ma około 2500 lat, było światową potęgą. Znajdujemy się właśnie pod Koloseum, gdzie były robione i organizowane igrzyska. Pierwsze w latach 80. naszej ery zginęło tu ponad 900 gladiatorów, niewolników, 500 dzikich zwierząt. Igrzyska były organizowane cały czas dla ludzi, bo to była dobra rozrywka. Aż do VI wieku naszej ery. Budynek zachował się niesamowicie, będziemy obchodzili go naokoło. No i pokażę wam jak najwięcej. Wyczytam jeszcze jakieś ciekawe informacje, które wam mogę przekazać. No i mega się cieszę, że znowu tutaj jestem. Dawid, ile razy w Rzymie byłeś? W Rzymie razy byłem 3 razy. Teraz 4. No, a ja jestem teraz 3 akurat. Za każdym razem tu byłeś pod tym? Tak, Koloseum zawsze musi być. To chyba każdy musi właśnie. Za każdym razem jak się tutaj jest, tak samo uważam, że za każdym razem jak się jest w Amsterdamie. Znaczy nie mówię tych, co mieszkają w Holandii. Ale jak ja za każdym razem przyjeżdżam, to oczywiście trzeba odwiedzić Red Light Street. No to jest takie miejsce akurat, na które przyjeżdżają wszyscy turyści. No i tak naprawdę najwięcej się tam dzieje. No, w tej serii myślę, że też to zobaczycie. No bo i tak będę Dawida odwoził do Holandii. No i mam zamiar właśnie, nie wiem czy tam będzie już ostatni odcinek czy końcówka. Może końcówka, bo może jeszcze się gdzieś do Niemiec dostawiać. Wszystko zależy ile będę miał czasu. Kinga ma przyjechać, nie? No właśnie, Kinga ma przyjechać. Jak to oglądasz, Kinia, pozdrawiamy.
A i dużo ludzi pisało, że Kinia jest z Holandii. Kinia nie jest z Holandii, Kinia mieszka w Anglii. W Holandii Kinia po prostu była, bo tam się umówiliśmy. Kinia z moją koleżanką, żeby nie było. Bardzo dobrą. Nic nas nie łączy. No, całe szczęście. Żartuję, pozdrawiam Kinia. O, ciężko byś miał prędzej. Ciężko, nie, no gdzie z taką... Nie dałbym rady. Jako siatfiła jest... Tak, no, do koleży co spoko, ale nie... Nie jako dziewczyna. Dobra autoreklama. Nie no, żartuję, po prostu nie dla mnie, no. Jak i nie lubię jako koleżankę. A w ogóle Kinga, no to w tym samym czasie poznaliśmy. My w ogóle z Dawidem znamy się... ile już lat? 4 czy 5? Kiedy to byliśmy? Tomorrowlandu jakoś to No, poznaliśmy się na Tomorrowland. Tomorrowland łączy ludzi, pamiętajcie. I Kinga tak samo poznałem na Tomorrowland właśnie, w tym samym roku, dokładnie. No, to przez Justina się zaczęło, no tak, pozdrawiamy Justin, jakbyś widział. No, to są przyjaźnie takie właśnie, na imprezie. Mam nadzieję, że w tym roku Tomorrowland też będzie. Jak się odbędzie, to przyjadę z każdego miejsca na świecie, jakim będę, tylko bo mam bilet jeszcze z tamtego roku. później prosto na Ibizę. Później Ibiza, ale by było. Ale by, ojej, już sobie o tym pomyślałem. Myślę, że będzie warto na pewno przyjechać. Dobra, coraz więcej ludzi tu jest wszędzie. Nie wiem, gdzie się wchodzi. Będziemy szukać. Wyczytałem też teraz fajną rzecz, że na początku właśnie tutaj udział brali żołnierze, żeby pokazywać swoje umiejętności i tak dalej. Później oni zostali zastąpieni więźniami i niewolnikami, którzy walczyli na śmierć i życie, a później jeszcze przez to, że stało się to bardzo popularne, to żołnierze sami chcieli być gladiatorami, żeby prezentować swoje umiejętności, no i często, żeby wygrywać duże pieniądze. Także naprawdę niesamowite. W ogóle ta budowla to mi się tak podoba. Dobra, idziemy spróbować wejść do środka. Nie wiem ile kosztuje wejście, zaraz się dowiemy. Pizza i kawka pod Koloseum. Spotkaliśmy przed chwilą paru Polaków. Jedną wycieczkę, trzech chłopaków osobno co przyjechali. Kurde, żałujemy, że nie wzięliśmy wycieczki, znaczy chcieliśmy z nimi wejść jeszcze, bo akurat wzięli wycieczkę, że i na Koloseum, jak to drugie się nazywa? Forum Romano. No ale już się nie udało, także przyszliśmy na szybko zjeść i zaraz tam wbijamy. Dobra, wzięliśmy sobie wycieczkę z panią, przewodnik. Jest nieźle odklejona. Żeby się coś śmiać. Na pewno lubi psychotropy. Nie no, żartuję, ale ma takie dziwne tiki. Dobra, może psychodeliki lubi jakieś. Myślę, że pani... Nie wiem co nabrała, ale dobre to ma. Na pewno ma dobre. No i opowiada właśnie, teraz nam powiedziała parę ciekawych rzeczy. Ogólnie Koloseum jest tylko od strony północnej w całości, czyli ma 4 piętra, od południowej 2 piętra, reszta po prostu zburzona. Ma 50 metrów wysokości i jednak nie wchodziło 50 000, tak jak mówiłem wcześniej, tylko powiedziała, że 70. No ale to wiesz, ja powiedziałem, że 50 siedzących było plus stojące, to stojących jeszcze było 20 000. Wzięliśmy tą wycieczkę za 30 euro, normalnie 35, ale stargowaliśmy tą piątkę, bo to zawsze się i tak można stargować. W sumie jest w naszej grupie paru Polaków i jeden chłopak z Ameryki, no sami Polacy i chłopak z Ameryki. W ogóle dużo Polaków dzisiaj spotkaliśmy tutaj i w ogóle pani mówi, że dużo Polaków teraz przyjeżdża. Także będziecie chcieli przyjechać do Włoch, przyjeżdżajcie, bo jest normalnie, o powiem tak. Znaczy prawie, no wiecie, wszędzie chodzą kagańce, ale tutaj akurat w naszej grupie ma każdy wywalone. Dobra, idę słuchać dalej. Dobra, chodzimy do środka, najpierw zmierzyli oczywiście temperaturę. Teraz przeszukanko, żeby ktoś czegoś nie wniósł przypadkiem. Tutaj wyszliśmy na górę, jeszcze tu jest takie, nie wiem jak to mogę nazwać, muzeum. Może tak, no, opisane różne rzeczy tu są po prostu. O, czekajcie, tutaj from under. O. Dobra, pani tu tłumaczy wszystko. Czekajcie, idę słuchać. Tutaj jest model, jak to dokładnie teraz wygląda, ale pani tu tłumaczyła, że właśnie to jeszcze, wiecie, szło wszędzie tutaj dookoła, no tylko po prostu tej południowej ściany już nie ma, tylko została ta północna. No, idziemy dalej. Szczerze mówiąc, tutaj to mnie słabo interesuje. Już nie mogę doczekać, aż wejdziemy do środka, tam na arenę, bo to mnie najbardziej interesuje. O, tu jest jeszcze jeden model.
the shade. When the light is showing, No i wychodzimy na arenę wreszcie. Normalnie tego się nie mogłem doczekać. Pomyślcie, tutaj wchodziło 70 000 ludzi. not finished. I have things to say. Wow, This is the time for you. to robi wrażenie. So, do all the itinerary. Take your pictures. Dobra, mamy teraz chwilę dla siebie, żeby sobie zrobić tutaj zdjęcia. Wygląda to niesamowicie. Pomyślcie sobie, że wchodziło tu 70 000 ludzi, a na przykład na taki stadion narodowy, ile wchodzi? 64 000? No, mniej więcej, no. No a jak duży jest stadion narodowy? Dużo większy od tego. Może nie dużo, ale większy. Tak tu było 70 000 ludzi. Oglądali jak gladiatorzy walczyli. Zabijali się tu, plus zwierzęta. Pani co opowiadała, że te zwierzęta były z Afryki tu wszystkie przywożone, Tak, nie? no. Przy każdym kochanym jakiś Że ile? W sumie 5000 sztuk zabili w sumie, nie? Nie, w 100 dni 5000. No. 100 dni, które tutaj było 5000 zwierząt. Ile ludzi musiało zginąć. Tak jak wam mówiłem na początku, no, w pierwszy dzień w otwarcie tego zginęło 900 osób. Nie wiem, czy to byli już niewolnicy, czy nie, bo to później się tam zmieniało. I 500 sztuk zwierząt dzikich. No i później ogólnie. I tak naprawdę przestali tutaj walczyć gladiatorzy tylko dlatego, że chrześcijanie zaczęli. Jak to było, że oni chrześcijanie zabronili tego, nie? Tak, bardziej się zrobił chrześcijański Rzym i ogólnie, ale trwało to prawie 500 lat, nie? Tak, no, do 538 czy 9 jakoś tak. 460 lat tutaj zabijali, mordowali. Walki mieli fajne. Ale wygląda naprawdę warto. Myślę, że 30 euro warto było dać. Znaczy to 30 to mamy tutaj, później idziemy jeszcze dalej. Ogólnie będzie prawie 2 godziny wycieczki. Dobra, teraz schodzimy na dół, na arenę. Idziemy się sprawdzić. Tak. Here are the shade. So, this was the special exit for the gladiators. The winner. Tędy schodził zwycięzca, Gladiators. który wygrał. Było tak, że właśnie tą bramą, którą teraz my weszliśmy, wychodzili zwycięzcy, czyli tędy. Wychodzili w chwale oczywiście, bo zwyciężyli, a drugą bramą, czyli tam, wychodzili przegrani lub zostali wynoszeni martwi przegrani. Bo to zależy też od igrzysk. Jakie tu były organizowane igrzysk? Czekajcie, nie wiem, czy mogę powiedzieć. No w walkach ci, którzy przegrali, czasem było tak, że walczyli na śmierć i życie, czasem było tak, że nie. No, ale jeśli na śmierć i życie, to tamtędy też wynosili martwych. Tak, wycieczka nasza w Koloseum się skończyła. O, możemy sobie zdjęcie też jeszcze zrobić z tej strony. Zrobiliśmy zdjęcie jeszcze z tej strony? Ładnie wygląda. Czekaj, dobra. Myśleliśmy, że pójdziemy jeszcze do podziemi, zobaczyć tam, gdzie były trzymane zwierzęta i gdzie gladiatorzy byli też trzymani. Pani nam opowiedziała trochę, że właśnie ci, którzy wygrywali, było tak, że oni mogli wygrywali pieniądze i tak dalej, mogli kupić swoją wolność, ale wielu z nich nawet nie chciało kupić tej wolności, bo oni byli tak popularnymi ludźmi. Wytłumaczyła nam tak jakby na przykład, wiecie, jakiś sławny piłkarz chciał nagle, chciałby odejść z tego, co robi i już nie zrobi. Że tak nie da rady. Że jak się jest sławnym, to się zostaje. Dlatego oni mogli wykupić się i być wolnymi ludźmi, ale wcale nie chcieli. I tak to właśnie wyglądało. Idziemy dalej. Teraz wchodzimy do Forum Romanum. Zaraz wam pokażę, jak ładnie to wszystko wygląda. O, ładny łuk. Patrzcie, jak stąd ładnie to wygląda wszystko. Ogólnie wycieczka Turbo Kozak, ale jest tak gorąco. Nie wiem ile jest, na pewno chyba 30 stopni, bo jak jechaliśmy tutaj o 11 to już pokazywało 30 stopni w kamperze. O, tu też zarąbisty ten taras. Także teraz na pewno dużo więcej. Ale ja to lubię w sumie. Zaraz już jest 16, także musimy się zaraz stąd zbierać, nie dokończymy sobie tej wycieczki.
bo chcemy jechać jeszcze do Watykanu. Jadę tam tylko po prostu dlatego, żeby wam pokazać. Żebyście zobaczyli, jak wygląda. Byłem już kiedyś, ale chcę wam pokazać. Może się uda tam wejść. Ale to pięknie wygląda. Czekajcie, pokażę wam. Dobra, bierzemy hulajnogi i jedziemy dalej. Jedziemy teraz do Watykanu. Tak? Do Watykanu jedziemy teraz? Czy jeszcze gdzieś? Teraz na Watykan coś. Dobra, jedziemy w Watykan, później jedziemy coś zjeść na jakieś piwko, bo jest strasznie gorąco, odwodniliśmy się, także trzeba uzupełnić płyny. No i później jeszcze coś tam zobaczymy na pewno. A wy wszystko razem z nami. Jesteśmy teraz przy Placu Weneckim. Przyszła właśnie do nas jakaś dziewczyna z Grecji. Mówi, chłopaki, jak to się nazywa? 3 razy źle powiedzieliśmy. Zrezygnowała i sobie poszła. Ale fajnie, śmieszna była. Ale pięknie to wygląda, naprawdę. Akurat wcześniej tego nie widziałem, jak byłem tutaj. No i witam w kolejnym kraju, który odwiedziliśmy podczas tej podróży, czyli już 4. W najmniejszym kraju na świecie pod względem powierzchni i pod względem ludności. Czyli witam w Watykanie, w siedzibie papieży, wszyscy tu mieszkali w sumie. No i właśnie, i to nieważne, bo moim zdaniem każdy powinien mieć swoje zdanie, każdy wierzy w co innego. Mam znajomych naprawdę z każdej religii, chrześcijan, buddystów, hindusów, muzułmanów, nie wiem jak to się mówi. Także pamiętajcie, każdy może wierzyć w to, co mu się podoba, nie powinien być przez to jakoś oceniany źle. Każdy z was może wierzyć w to, co mu się podoba całkowicie. Także jeśli ktoś ma jakieś zdanie na różne tematy, pamiętajcie, że to jest tylko jego zdanie. Dobra, próbujemy wejść do środka i postaram się wam coś pokazać tam właśnie. Dobra, jeszcze tutaj najpierw sprawdzali temperaturkę i teraz jeszcze tutaj będzie trzeba przejść przez bramki, że prześwietlili nas całych w sumie. Środki bezpieczeństwa. Przerąbane ma chłop. Wchodzimy do środka. Tak jak wam mówiłem, ja tu już kiedyś byłem w środku. Byłem pod mega wrażeniem, jak to jest tam zrobione. Mam nadzieję, że nikt nie będzie zwracał uwagi, żeby coś nie kręcić, ale chyba nie. Powiem wam tak, no jak będziecie mieli okazję tutaj, nawet jak ktoś uważa, że nie chodzi do kościoła ani nic, to i tak tutaj warto przyjechać. Zobaczyć co, bo naprawdę jest to wszystko piękne. Naprawdę wszystko jest tak masywne, tak wielkie, super ozdobione. Myślę, że na pewno warto to zobaczyć. Poszliśmy na obiad. Piwko, spaghetti z pulpetami. Dawid ma carbonarę. Winko. A ty co byś miał? Kolega z Dąbrowy Górniczej. A, ty jeszcze nie ma nic. Dobra, tak będziesz miał, to już nakręcimy. We Włoszech jemy wszystko we włoskim stylu.
Dobra, jedna rzecz, przed którą was muszę przestrzec tutaj. Chodzą murzyny i wciskają bransoletki oczywiście. Raz mnie tak zrobili w Barcelonie, przyznam się szczerze. Podszedł, zagadywał, miły, fajnie, czyk, naciągnął mi bransoletkę na rękę i później co łaska. Tutaj tak chodzą, wciskają do ręki i mówią za darmo, za darmo. Aha, najlepsze jest to. Ładne masz buty. Ładne buty, ładne to, a masz bransoletkę. A teraz podszedł do Dawida i tak. Ty, co to masz na ręce? On tak przegląda, gdzie? Z drugiej strony, gdzie? W ręce, otworzyć cyk mu bransoletkę. Był dobry, trzeba przyznać, ale nas tak zdenerwował, bo później się zaczął coś sadzić. Ale uważajcie na to naprawdę, bo oni wcisną, udają, że za darmo, a tak naprawdę później musicie za to bulić. Znaczy możecie bulić albo nie bulić, ale no uważajcie. A tutaj macie Panteon z 1000, ze 125 roku naszej ery. Ładnie. Nie no, Rzym jest naprawdę warty odwiedzenia, także bardzo, bardzo wam polecam. Niesamowite budowle tu są. Teraz przyszliśmy na fontannę di Trevi z 1726 roku. Chyba tak. Patrzcie, ile tu jest ludzi. Każdy chce mieć tutaj zdjęcie. I trzeba przyznać, że jest piękna. Ludzi jest tu ogólnie bardzo dużo. Rzucają monety tam do fontanny, możecie zobaczyć ile jest. Teraz spotkaliśmy takich Polaków, co opowiadają, że jak się rzuci lewą ręką przez siebie i się trafi do fontanny, chociaż nie wiem jak można nie trafić, to się wróci do Rzymu. Podobno jest taka legenda. Ale ja myślę, że nawet jak się nie rzuci monetą, to i tak się tutaj wraca do Rzymu, bo Rzym jest naprawdę świetny. W ogóle podróż po Włoszech to jest dobry pomysł, bo no, to jest dużo ładnych miast, fajnych miejsc, które warto zobaczyć. Zgubiłem Dawida i nie wiem gdzie on jest. Już go dzisiaj drugi raz zgubiłem. A, jest. Patrzcie, to jest arbuz, a to jest cytryna. Widzieliście kiedyś taką cytrynę? A to jest! Widzieliście kiedyś taką cytrynę? Z Czarnobyla? Niezłe promieniowanie mają w tym Rzymie, ci powiem. No. Ja pierwsze. Chciałbym się dowiedzieć, z jakiej farmy ten pan ma owoce. Takiej cytryny to ja nigdy nie widziałem. Nie, te cytryny to nie wiem co to jest. Nie wiem z czego one są robione. Dobra, po tych cytrynach co tam widzieliśmy, to nie wiem czego się można spodziewać po tych owocach. Pan powiedział, te cytrynki są z Sycylii, z Włoch. To nie, że tam mają. Dobre muszą mieć nawozy. Idziemy jeszcze teraz w jedno miejsce. Co to jest? Schody jakie? Schody hiszpańskie. Schody hiszpańskie. We Włoszech. Ma to sens. No i dotarliśmy. Dawid mówi, że normalnie tu jest pełno ludzi, że sobie piją i tak dalej. A teraz widocznie jest zakaz. Nie wolno i policja stoi. Nie można usiąść, dziś nikt nie siedzi. No właśnie, nikt nie siedzi, także na pewno jest zakaz. Ale bez sens. A zobacz, tutaj jest siedzą. Tutaj nie ma problemu. Tu mają wywalone, a tam już nie można. Ma to sens? Wielki. Nie wiem gdzie. Jest 23. Jedziemy z Rzymu. Byliśmy teraz na stacji sobie wziąć prysznicę. Fajnie, bo za darmo można tutaj prysznic wziąć. Warunki bardzo spoko. Także nie ma co narzekać. Zmęczył mnie ten dzień dzisiaj w Rzymie. Przyznam szczerze, że mnie naprawdę zmęczył. Chodziliśmy dużo też na hulajnogach jeździliśmy, bo było wiadomo, jakbyśmy mieli to wszystko przejść, to było nie do zrobienia. Ale fajnie, bardzo udany dzień, bardzo. Spotkaliśmy dużo Polaków, poznałem dziewczynę taką z Grecji, co już wam mówiłem, że zapytała się co to za budynek, nie wiedzieliśmy. Ona no bo pytała, to też nie wiedziała, jeszcze z tym. No, ogólnie spoko, bardzo, bardzo udany dzień. Jutro jedziemy do San Marino, drugiego malutkiego kraju, który znajduje się na terenie Włoch praktycznie, jest koło tego Rimini, do którego pojedziemy później. Planujemy spędzić fajnie sobotę, bo akurat jutro wypada sobota. Ten Polak otwiera swój beach bar jutro, no i mówi, że później jak zamknie, to coś się jeszcze wymyśli. Także myślę, że będzie bardzo udana noc.
Także zapraszam na jutrzejszy odcinek, bo myślę, że będzie ciekawy. No i pokażę Wam San Marino. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda. Podobno można w godzinę zwiedzić, także jakieś wielkie nie będzie. Znaczy nie będzie jakiegoś, wiecie, nie wiadomo czego do pokazywania, ale pokażę to, co będzie. No i co? No i później jedziemy dalej. Później będzie prawdopodobnie jeszcze jedno miasto we Włoszech. Nie wiem, czy tam zostaniemy jeden dzień, czy dwa, to się okaże, bo to jest 5 takich wsi, chyba, czy miasteczek małych obok siebie. Bardzo, bardzo ładne. Bardzo chcę to zobaczyć. Nie pamiętam teraz nazwy, jak się nazywa, bo to Dawid wymyślił. No i później lecimy do Monako. Już się tam umówiłem z Polakiem, który pracuje w Monako. Powiedział, że nam dużo pokaże, także też fajnie zwiedzimy, fajnie Wam pokażemy. I tyle. Dobra, jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, sprawdźcie. Były Czechy, była Austria, była jeszcze Wenecja, było Rimini. No i co? Kto nie subskrybuje, zostawcie suba. My idziemy zjeść kolację i jedziemy dalej. Pozdro, pożegnaj się. Jo. Nara.